Cześć, z tej strony Mateusz, no i witajcie po dłuższej przerwie i to witajcie z Tatr. Dzisiaj postanowiłem wybrać się na chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów tego pasma po polskiej stronie, czyli na Giewont. Jest cicho, spokojnie, tak więc chodźcie ze mną zobaczyć, co czeka tam wyżej. Oscypki, Morskie Oko i może jeszcze Kasprowy Wierch. Jest trochę tych symboli tatrzańskich, które bez trudu kojarzą wszyscy. Pewnie nawet ci, którzy z górami mają tyle wspólnego, co ja z baletem. Sylwetka śpiącego rycerza to już ikona, która co roku przyciąga tysiące turystów. O co jednak tyle hałasu? I dlaczego Giewont? Czy ze wszystkich tatrzańskich szlaków warto wybrać się akurat tutaj? I czy to góra trudna? Istnieje kilka sposobów, by na Giewont dotrzeć, ale w każdym z przypadków liczyć trzeba mniej więcej 3,5 godziny marszu. Plus minus. Ten najpopularniejszy wariant, czyli szlak niebieski z Kuźnic, jest może ciut łatwiejszy i krótszy, ale ten, który ja wybrałem, wydał mi się najciekawszy. Na Śpiącego Rycerza wybieram się dzisiaj od strony Doliny Strążyskiej, ale nie pytajcie, o której musiałem wstać, żeby tutaj dojechać. Wstać, w zasadzie w ogóle nie zdążyłem zasnąć, bo o 1:30 byłem już w samochodzie. No i dojechałem na 5 i chwilę musi jeszcze minąć, zanim ocknę się i dotrze do mnie, gdzie jestem i gdzie idę. Ale rzeczywiście Dolina Strążyska sprzyja takiemu spacerowi, rozgrzewce, bo jest tu rzeczywiście teren sprzyjający maszerowaniu, szeroka ścieżka. Jeżeli szukacie czegoś, gdzie będzie można pospacerować bez wysiłku, to jest to dolina dla Was. Zwłaszcza, że można pewnie zabrać tutaj dzieciaki w wózkach, jeżeli macie taki wózek z pompowanymi dużymi kołami. No i zmierzam sobie w stronę tego Giewontu, a konkretnie póki co w stronę Polany Strążyskiej, bo to jest takie ładne miejsce, skąd szczyt będzie bardzo dobrze widoczny. Mapy wskazują i to oznaczenie, które mijałem na początku, że mniej więcej 3,5 godziny będę szedł na wierzchołek. No i nie chciałem dzisiaj szukać czegoś dłuższego, bo pewnie bym tam zasnął po prostu na ścieżce. No i wydaje mi się, że w obie strony pewnie uwinę się w 6-7 godzin, więc tak w sam raz. Powoli coś zaczyna być już widać, przede wszystkim turnie, wysoko zawieszone po obu stronach doliny, a tutaj jest skała z taką ciekawą tablicą, to tak zwana skała Jelinki, bo właśnie ta tablica poświęcona jest takiemu działaczowi na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej. Takim oto spacerkiem dotarłem na Polanę Strążyską i nie mam dobrych wieści, bo tam gdzieś zazwyczaj znajdowała się północna ściana Giewontu, a dzisiaj skryta jest w chmurach. No i ciekawe, czy się wypogodzi w ciągu dnia, taką mam nadzieję. Polana jest bardzo urokliwa, nie ma tutaj co prawda schroniska, ale w wakacje działa tu taki bufet, herbaciarnia, więc można coś dobrego pewnie sobie skosztować. A tutaj jest też taka bardzo ciekawa skała zwana Sfinksem. Nie wiem dlaczego, Sfinksa mi nie przypomina i można sobie tutaj zrobić super zdjęcie na tle właśnie Giewontu, ale pewnie nie dzisiaj. No i tak właśnie wygląda Polana Strążyska. Bardzo urokliwe miejsce i idzie się tutaj w zasadzie kilkadziesiąt minut. Tam dalej po schodkach można iść na Sarnią Skałę. Bardzo widokowy szczyt i taki dosyć nietrudny. Podlinkuję Wam wycieczkę, zerknijcie, a prosto można udać się też do wodospadu Siklawica. I to już jest taki spacer na dodatkowe 10 minut, więc warto tam zaglądnąć. No a ja teraz mam inne plany. Teraz ciągle przyklejony do czerwonych oznaczeń ruszam w stronę Giewontu. Niecałe 3 godziny jeszcze mnie czeka.
Podoba mi się ten odcinek, bo zieleń wokół jest taka dosyć bujna. To pewnie za sprawką wczorajszego i nocnego jeszcze deszczu. No ale tutaj rzeczywiście rozpoczynają się też podejścia. Bo właśnie zmierzam w kierunku Przełęczy w Grzybowcu. No i z takim terenem, z takim kamiennym chodnikiem i schodkami będę musiał się zaprzyjaźnić. Bo będzie mi on towarzyszył przez najbliższą, dłuższą chwilę. W zasadzie do samego szczytu. Ale jest tutaj naprawdę bardzo klimatycznie. Przekracza się jakieś potoki. Jest cicho, spokojnie, przynajmniej o tej godzinie. Więc naprawdę wszystko, czego mógłbym od górskiego szlaku chcieć. No i rzeczywiście po kilkunastu minutach takiego raczej leniwego podchodzenia tutaj zrobiło się już bardziej stromo. Cały czas po takich kamiennych schodach, uparcie do góry. Niestety ciągle pochmurno, ale nie tracę nadziei. Dopóki nie będę na samym szczycie, to ciągle jest szansa. Klimat jest po prostu wspaniały, ale na chwilę aż się zatrzymałem, bo zdawało mi się, że słyszałem, jakby coś odrapywało korę. I mam nadzieję, że to tylko jakiś szalony dzięcioł. Po ostatnich przygodach bieszczadzkich to już tak staram się nie być za cicho i wyglądam daleko przed siebie, czy nic tam się nie czai. Dotarłem w międzyczasie do Przełęczy. Ciągle jest cicho, spokojnie. Może pogoda wystraszyła turystów, albo wczesna pora wyjścia. No, gdybym mógł mieć jedno małe życzenie do Matki Natury, to ten klimat jest wspaniały, ale gdyby jeszcze tylko wierzchołek wystawał ponad tę mgłę, ponad tę chmurę, to by było wspaniale. Ciągle czerwonym wyżej. Powoli zbliżam się do górnej granicy lasu i jak widać, nic nie widać, więc pozostaje mi po prostu dziarsko maszerować wyżej, trzymając kciuki, żeby prognozy się jednak sprawdziły, bo rzeczywiście koło 9 miało się wypogodzić i mam nadzieję, że to akurat będzie wtedy, kiedy będę zbliżał się do szczytu. Na razie mogę sobie tylko wyobrażać, co jest wokół mnie, no ale za to ścieżka niezmiennie klimatyczna, chociaż pozbawiona widoków. Chyba na dobre wchodzę w tę mgłę. No i zrobiło się tak dosyć sennie, powiedziałbym, co nie pomaga, biorąc pod uwagę godzinę, o której wstałem, ale mam do podejścia jeszcze mniej więcej 450 metrów w pionie, więc okazji do rozbudzenia będzie jeszcze trochę, w tym oczywiście ten najciekawszy fragment już z samego wchodzenia na Giewont. No ale nie wiem, czy się wypogodzi, żebym ja przynajmniej ten krzyż na Giewoncie zobaczył, jak już się tam znajdę, bo ta mgła z każdym krokiem coraz bardziej gęstnieje. Zrobiło się trochę ciekawiej, bo pojawiły się skalne fragmenty. Nic trudnego, ale te kamienie są dosyć śliskie, wypolerowane w dodatku tysiącami kroków, więc warto zachować uwagę. A teraz takim trawersem mknę sobie wyżej. No i pewnie byłoby tu bardzo ładnie, gdyby nie pogoda. No i chyba się przeciera.
Tam w dole widać Dolinę Małej Łąki. No a tam zbocza i wydaje mi się, że są oświetlone słońcem. Jest szansa, że będzie ładnie. Nieśmiało, ale pokazuje się też błękit nieba. No to mnie pozostaje już tylko zameldować się na wierzchołku. No a w międzyczasie pokazała się jeszcze jedna fajna przeszkoda. Taka krótka ścianka z bardzo wygodnymi stopniami. Taki przedsmak w zasadzie tylko tego, co tam czeka wyżej. Wypogadza się robić naprawdę niesamowicie ładnie. Tam w dole, za moimi plecami, jest Dolina Małej Łąki. I tam też prowadzi szlak, którym dałoby się wyjść na Giewont. No i tych wariantów dojściowych jest w zasadzie kilka. Ale jak to w życiu często bywa, który wybierzecie, nie ma to większego znaczenia. A co dlatego, że cała ta najciekawsza część podchodzenia na Giewont, ta z łańcuchami i trudnościami, zaczyna się na Wyżniej Kondrackiej Przełęczy. Ja właśnie tym czerwonym szlakiem zmierzam tam bezpośrednio. A ten szlak żółty, ale też i niebieski przez Dolinę Kondratową spotykają się nieco poniżej na Kondrackiej Przełęczy. No i ten kawałeczek trzeba będzie jeszcze podejść właśnie stamtąd, co sprawia, że niezależnie, którą z tych metod wybierzecie, i tak musicie przejść przez Wyżnią Kondracką Przełęcz, gdzie zaczyna się ten najciekawszy fragment wycieczki na Giewont. Żeby było jeszcze ciekawiej, to wam powiem, że każdy z tych wariantów ma podobną długość, podobne przewyższenia. Nie ma tam trudności technicznych. Jedyny kontakt ze skałą, no to tutaj na tym czerwonym, ale to pewnie też nie robi różnicy, jeżeli chcecie się zmierzyć z Giewontem. Tak więc wybrać pewnie warto ten, na którym się jeszcze może nie było, albo do którego ma się dobry dojazd, albo blisko nocleg, albo który wam się najbardziej spodoba. No i wszystkie są na swój sposób ładne, ale na pewno najładniej prezentują się, kiedy ma się ładną pogodę. No i dotarłem na Wyżnią Kondracką Przełęcz. Gdzieś tam wierzchołek Giewontu się przebija. Widać charakterystyczny krzyż. No i było też na tej przełęczy widać zejście niebieskim szlakiem w stronę Kondrackiej Przełęczy. Tam właśnie spotyka się wariant, który prowadzi z Kuźnic przez Halę Kondratową i ten żółty z Doliny Małej Łąki. No i później tylko kawałeczek trzeba podejść właśnie tutaj, gdzie ten czerwony, którym ja szedłem, wyprowadza bezpośrednio. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt zagmatwane, ale gdyby było, to w opisie zostawię link do mapy. Będziecie mogli sobie to po prostu prześledzić. No a ja ruszam w stronę właśnie, nazwijmy to górnolotnie, kopuły szczytowej Giewontu. I tutaj taka uwaga, bo tutaj szlak staje się jednokierunkowy. Jedną nitką się podchodzi, a drugą się schodzi, obchodząc wcześniej szczyt. Wszystko po to, żeby nie tworzyły się zatory, które i tak tworzą się w wakacje, kiedy jest tutaj tłoczno. Mam nadzieję, że szczyt będzie łaskawy widoki. Idę. Nie zdążyłem jeszcze dobrze wypowiedzieć tych słów o tym, że mam nadzieję, że się będzie przecierało,
A tam z tyłu już piękne widoki. Wreszcie pokazała się wielka Turnia Małołącka. Tam gdzieś też widać ten szlak prowadzący na Kopę Kondracką. Ogólnie czerwone wierchy. No pięknie jest. No i widać też krzyż na Giewoncie. A to oznacza, że widać szczyt. A skoro ja go widzę, to pewnie ze szczytu też coś będzie widać. No i dotarłem do tabliczki, która potwierdza, że ten szlak w kopule szczytowej jest jednokierunkowy. Tamtędy będę schodził, tędy będę wychodził. No i w zasadzie tutaj na dobre już wkraczam w taki świat skał. Na początek taki zwykły trawers kamiennym chodnikiem i po takim jednym z zakosów trzeba się wdrapać w zasadzie na kolejny trawers, tylko już po takiej bardziej płycie. Tu jest łańcuch, którego można się złapać. Jak jest ślisko, pewnie on pomaga, ale ta ścieżka tutaj jest po prostu szeroka. Używam takiego normalnego obiektywu, który nie zakrzywia rzeczywistości za bardzo, więc śmiało można maszerować. Jedyne, na co trzeba uważać, to tradycyjnie bardzo śliskie kamienie, takie wypolerowane wręcz. Kolejne miejsce wydaje się trochę trudniejsze, ale tutaj są w zasadzie takie schody wyżłobione. Też jest łańcuch. Oczywiście jak jest ślisko, pewnie będzie trudniej. Albo jak coś ma lęk wysokości, wtedy będziecie mieć tutaj przewalone. Bo za mną tworzy się już powoli kolejka, ale nie z mojej winy. No i po tej przeszkodzie coś takiego. Bardzo dobra rzeźba, ale tutaj mocno obrywa się urwisko. Ktoś ma lęk przestrzeni, wysokości, będzie trudno, ale jeżeli nie, tutaj nie brakuje miejsc, gdzie można postawić stopy, dłonie. Jest ogólnie całkiem w porządku. Uciekłem sobie troszkę na bok, bo zdążyło się pojawić kilku innych turystów. Nie chcę przeszkadzać, a poza tym nie jestem na tyle śmiały, żeby mówić przy ludziach. No i tych trudności nie ma dużo. 3 dłuższe odcinki z łańcuchami. Jak to bywa w takich miejscach, przede wszystkim trzeba być absolutnie pewnym, że się nie ma jakiegoś lęku wysokości, przynajmniej takiego paraliżującego, i dobrze się czujecie w otoczeniu skał i przestrzeni, bo to pewnie to najbardziej warunkuje to, czy Giewont będziecie uznawać za trudny szczyt, czy nietrudny. Jeżeli nie macie żadnych trudności w takiej przestrzeni, to nie powinno być problemów. Tylko oczywiście trzeba sprawdzić prognozę, bo burze na Giewoncie to jest coś, co jest bardzo groźne. A teraz trochę widoków. Wreszcie mogę się rozsiąść i pooglądać, bo nie chciałem utknąć w żadnej kolejce na łańcuchach, więc troszkę mi się tu śpieszyło. Nie, że biegłem, ale wiecie, o co chodzi. A teraz mogę wyciągnąć coś do jedzenia i pooglądać coś ładnego razem z wami. Giewont nie jest szczytem przesadnie wysokim, przynajmniej jak na tatrzańskie standardy. Pozwala jednak zobaczyć kawał świata. U jego północnych zboczy leży malutka z tej perspektywy polana Strążyska. O, tam rano byłem.
zastanawiając się, ile prądu do herbaty trzeba wlać, żeby w tamtejszym głazie zobaczyć tego Sfinksa. Gdzieś dalej maluje się z kolei Sarnia Skała i Zakopane. Po drugiej stronie widać sporo wierzchołków w Tatrach Wysokich, z majestatycznym Krywaniem i Świnicą na czele. Jest też i ścieżka na Kopę Kondracką. Całość uzupełnia oczywiście Wysoki Krzyż, symbol tej góry. Czy szlak na Giewont jest trudny? Jak już wspominałem, całe to odbieranie górskich trudności jest mocno subiektywne. Jeśli ktoś jest względnie sprawny i nie przejawia żadnego lęku wysokości, to góra raczej nie sprawi mu większych kłopotów. Górskie obycie z pewnością pomoże. Giewont to jednak tatrzański symbol, więc siłą rzeczy przyciąga bardzo dużo początkujących turystów. No i nie chciałbym, żeby ktoś wyciągnął z tego filmu wnioski, że będzie bardzo łatwo, a potem wisiał na łańcuchach, przeklinając mnie gdzieś tam pod nosem. Powtórzę więc pewnie do znudzenia. Niektóre osoby stwierdzą, że jest łatwo, a inne, że bardzo trudno i to zupełnie normalne. W końcu w drodze na szczyt zetknąć się można z ekspozycją, czyli po ludzku mówiąc przepaścistością. Widok przestrzeni i lęk wysokości może niektórym osobom ugiąć nogi w sposób niezbyt kontrolowany. No i nie za bardzo jest sobie wtedy jak pomóc. Fajnie byłoby wcześniej wybrać się pewnie na jakiś niższy szczyt, żeby przynajmniej zobaczyć, do której grupy turystów się należy. Sam tłok na łańcuchach może być stresujący, a niekiedy i wypadkotwórczy, więc warto wyjść wcześnie lub mieć anielskie pokłady cierpliwości. Skała w niektórych miejscach jest śliska i wypolerowana przez tysiące postawionych kroków. Po opadach trzeba szczególnie uważać, żeby z wycieczki wrócić z taką liczbą zębów, z jaką się ją zaczynało. Najważniejszą jednak czynnością przed wejściem na Giewont jest sprawdzenie prognozy pogody. Szczyt jest niezwykle popularny. W sezonie, jeżeli nie wyjdzie się wcześnie, tworzą się zatory, a żelastwo rozwieszone w kopule szczytowej przyciąga pioruny jak magnes. Kiedy grzmi, jest już trochę za późno, bo uciekać z Giewontu, kiedy stoi się w kolejce na łańcuchach, jest po prostu bardzo trudno. No i najważniejsze, nie ma obowiązku wchodzenia na ten Giewont. Nikt tam nie rozdaje medali. Jeśli więc na Wyżniej Kondrackiej Przełęczy uznacie, że te wszystkie łańcuchy nie są chyba dla was, to śmiało możecie się na Śpiącego Rycerza wypiąć i pójść na przykład o tam, na Kopę Kondracką. No i rzeczywiście pięknie się zrobiło, a ja w międzyczasie zszedłem już z Giewontu w stronę Wyżniej Przełęczy Kondrackiej. Tam jest za moimi plecami i ruszam w drogę powrotną, też do Doliny Strążyskiej. Nie rozgadywałem się w czasie zejścia, bo raz, że zrobiło się tłoczno, a dwa, że moim zdaniem to zejście jest trudniejsze niż wejście. Nie tylko dlatego, że zwyczajowo trudniej się schodzi, ale przede wszystkim dlatego, że jest tam masa śliskich, wypolerowanych kamieni. Wystawa jest też nieco bardziej zacieniona, jest wilgotno i trzeba tam mocniej uważać. No i taka to wycieczka. Szedłem sobie do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy, tak jak podchodziłem, i też czerwonym szlakiem ruszam w kierunku Doliny Strążyskiej. Czyli wracam dokładnie tak samo jak podchodziłem. Ciężko poznać, że to ten sam szlak, kiedy wokół jest już tak ładnie i tak dużo widać. No ale dzięki temu będę mógł sobie pooglądać to, co mi umknęło na podejściu. Te główne trudności w zasadzie znajdują się w samej tej kopule szczytowej Giewontu. Nie są długie, ale rzeczywiście przydaje się jakaś odporność na ekspozycję, przepaścistość. Sam szczyt, no tak dosyć mocno opada w stronę Doliny Strążyskiej. Zakopane znajduje się jakiś kilometr niżej praktycznie, więc to urwisko z północnej strony jest rzeczywiście imponujące. Fajnie sobie tak zerknąć, co tam w dole się znajduje, bo nie ma tam po prostu nic. Tam za moimi plecami była Kopa Kondracka i jest też Małołączniak. W
dole Dolina Małej Łąki. Widać, jak ten szlak tam sobie biegnie i wyprowadza na Kondracką Przełęcz, którą Wam wrzucę tutaj. I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this up. Wydaje mi się, że dopiero teraz na zejściu można zobaczyć, jaki ten szlak jest ładny. No i w moim takim personalnym rankingu, bardzo subiektywnym, gdybym miał wybierać najładniejszy szlak prowadzący w kierunku Giewontu, no to właśnie byłby to ten czerwony z Doliny Strążyckiej. Natomiast żółty przez Dolinę Małej Łąki, który biegnie tam w dolinie, uznałbym za pewnie najbardziej spokojny i taki najmniej uczęszczany. Natomiast ten niebieski z Kuźnic przez Halę Kondratową, on z kolei jest najpopularniejszy, no i w zasadzie też ma sporo uroku. Więc myślę, że każdy może coś wybrać dla siebie, bo tak jak wspominałem wcześniej, i tak te warianty spotykają się powyżej Kondrackiej Przełęczy, gdzie już zaczyna się to właściwe podejście na Giewont. Patrzcie tylko, jak ładnie tam widać właśnie Wielką Polanę Małowąską. I sing this softly to myself. Na zejściu widać też wreszcie i beskidzkie krajobrazy. Tam na horyzoncie maluje się Beskid Żywiecki. Bardziej po prawej jest pasmo Policy. W środku mniej więcej Babia Góra. No ją widać z każdego miejsca w zasadzie. No i po lewej jest też Pilsko. To są te miejsca, które odwiedzałem, kiedy szedłem Główny Szlak Beskidzki. Jest cała seria na kanale, to sobie zerknijcie. Oczywiście nie wchodziłem na Pilsko, ale je mijałem. No tak mówię, precyzując, żeby się nikt nie czepiał. Wiecie, jak to w internecie. Ja też się lubię czepiać. No bardzo ładna jest ta przestrzeń. Teraz, kiedy dużo widać. Tore up my jeans on the fence. This iron road backing up in Nie brzydko. the friend. I sing this softly to myself. Mam wrażenie, że na podejściu była taka mgła, że gdzieś umknęła mi cała ta skała znajdująca się teraz za moimi plecami, ale na pewno nie umknęło mojej uwadze podłoże, bo jest tutaj bardzo sypko i krucho, pełno luźnych kamieni, obsypującego się jakiegoś też piachu, więc schodzę raczej spokojnie, ale pewnie kilka minut, kilkanaście i będę już w lesie. Zresztą jak sobie spaceruję powoli, bo wreszcie jest na czym zawiesić oko. No i teraz już pewnie w ramach powolnego pożegnania się z Giewontem raz jeszcze ta skalna ścianka. Powiem Wam, że jest bardzo fajnie, kiedy w czasie jednej wycieczki można spotkać tak różne warunki, jak ja w czasie podejścia i zejścia. Bo w pierwszą stronę ten las był taki tajemniczy, klimatyczny, a teraz bujny, zielony, kolorowy. Takie śpiewają, takie dwie wycieczki w jednej. No i dreptam sobie teraz już tak leniwie w stronę Przełęczy w Grzybowcu. Ścieżka przypomina już taki w zasadzie chodnik. Później jeszcze tylko po tych kamieniach. I to w zasadzie tyle. Ale spacerowo, pogodziło się. Ja nawet nie czuję jakiegoś zmęczenia specjalnego. Tak więc korzystam jeszcze z tego pogodnego dnia.
całkiem fajny ten śpiący rycerz. I to nie tylko za sprawą legendy, która mówi, że zbudzi się, kiedy w kraju będzie działo się źle. No i można się zastanawiać. Był potop, były rozbiory, były wojny i ciągle się nie zbudził. To aż strach myśleć, co tak naprawdę dla śpiącego rycerza oznacza źle. No ale też przede wszystkim to jest taki dosyć wdzięczny szczyt, bo może nie jest najwyższy i panoramy widokowe z innych szczytów są bardziej rozległe, ale on jest tak dosyć mocno wysunięty w stronę Zakopanego, więc zapewnia pewną taką unikalną perspektywę. Czy to jest szczyt łatwy, czy to jest szczyt trudny? No, jak zwykle jest to mocno subiektywne. Jeżeli macie górskie obycie, nie macie lęku wysokości ani przestrzeni, to raczej nie powinien Wam sprawić kłopotów przy takich dobrych warunkach. Ale jeżeli mamieni właśnie popularnością i mitem śpiącego rycerza wybierzecie się na swoją może pierwszą wycieczkę górską w życiu, no to ten Giewont może Wam się dać mocno we znaki. I nawet nie chodzi, że tam trzeba wykonywać jakieś nieziemskie akrobacje, bo stopni i chwytów jest sporo, ale niektóre miejsca mogą u niektórych osób powodować dosyć mocne napady stresu, lęku. Tak więc warto się upewnić, że przestrzeń, przepaście, wysokość nie sprawiają Wam problemów. Ja na pierwszy szczyt nie wybrałbym Giewontu, wybrałbym pewnie coś innego, łatwiejszego, żeby przynajmniej zobaczyć, czy mi się nogi nie ugną od tej całej przestrzeni. No i żeby zobaczyć, czy góry mi się w ogóle spodobają, bo też nigdy nie ma gwarancji. Ale mnie nie słuchajcie, nie jestem Waszym ojcem. Nieuchronnie zbliżam się do Polany Strążyckiej. No i to jest dobry moment, żeby się pewnie pożegnać. Oczywiście pokażę Wam stamtąd jeszcze trochę klipów, żebyście mogli zobaczyć, jak ona ładnie wygląda, kiedy coś widać. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym filmie coś, co się Wam spodobało. Czy to będą po prostu górskie ujęcia, czy bardziej takie praktyczne sprawy. No a teraz lecę. Trzymajcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak już się wyśpię. Tak,